7,5 godziny. Dokładnie tyle czekałem dzisiaj w blokach startowych, żeby móc Wam pokazać ten samochód. Nie mogłem wcześniej, bo były totalnie niekomfortowe warunki. Wokół tego samochodu tutaj na targach w Seulu kręciły się tłumy ludzi. Dopiero teraz tłum trochę zelżał, bo jest dosłownie pół godziny do zakończenia targów i mogę Wam go pokazać. Ale to jest danie główne. Zanim zajmiemy się daniem głównym, to najpierw przystaweczka, ponieważ tutaj w Seulu Hyundai pokazał również Ioniqa 6 po faceliftingu. I przyznaję, poprzednik nie przyjął się zbyt dobrze w Europie, z prostego względu wyglądał jak żelazko, a jak nie samochód, a to auto nabrało rzeczywiście ogłady. Przy czym nieco Koreańczycy popłynęli w informacji prasowej, bo napisali na przykład, że jego przód, przy projektowaniu jego przodu inspirowali się, uwaga, nosem rekina. Chyba zapomnieli tylko dodać, że rekina młota. Natomiast jeżeli chodzi o tył, to mamy już zupełnie inne zwierzę, ponieważ tutaj mamy tył kaczki. Uwaga, to nazywają ducktailem. I faktycznie ten ducktail przede wszystkim został tutaj przeprojektowany. Zniknął okropny, brzydki spoiler, który był tutaj w tym miejscu, natomiast delikatnie wydłużono tym spoilerem go w tym miejscu tutaj. Zastosowano nowe reflektory i zdecydowanie nie wygląda już tak pokracznie jak wersja przedliftowa, a z przodu jest wręcz ładny. Oczywiście wprowadzono też kilka zmian estetycznych we wnętrzu, trochę inna kierownica, trochę inny panel sterowania klimatyzacją, ale to są detale. Z detali warto wspomnieć o większym akumulatorze, który teraz będzie miał 88 kWh i powinien zapewnić zasięg około 700 km. A teraz wracamy do dania głównego. Ekstra. Jak widzicie, tutaj już niektórzy panowie rozbierają na czynniki pierwsze samochód, wyjmują bezpieczniki, a jest co wyjmować, ponieważ to jest elektryk. Ale to nie jest taki elektryk, którego się ładuje, to nie jest taki elektryk, którego trzeba podłączać do gniazdka i to nie jest taki elektryk, który ma dużą baterię. To jest elektryk, który działa dzięki ogniwu paliwowemu, czyli temu. To jest po prostu samochód wodorowy, dokładnie FCEV, czyli Fuel Cell Electric Vehicle. Ogniwo paliwowe to jest taka mini elektrownia. To tutaj wpada wodór, łączy się z powietrzem, w ten sposób powstaje energia, która jest gromadzona w niewielkim akumulatorze, chociaż i tak większym niż w poprzedniku, ponieważ ma 2,8 kWh pojemności. Z tej baterii prąd trafia prosto na przednią oś, tam gdzie jest silnik elektryczny. I w przypadku samochodów wodorowych, takich elektrycznych wodorowych, wyobraźcie sobie, że podaje się de facto dwie moce. Jedna moc to jest moc tego układu wodorowego, tak go nazwijmy, czyli moc samego ogniwa paliwowego plus moc, jaką jest w stanie wygenerować akumulator. I w tym wypadku to wszystko urosło względem poprzedniego Nexo, a trzeba pamiętać, że Hyundai ma 30-letnie doświadczenie w produkcji samochodów wodorowych. A może nie tyle w produkcji, co bardziej w projektowaniu ich, w doświadczaniu, bo dokładnie od 27 lat eksperymentuje z wodorem. No więc tak jak powiedziałem, łączna moc tutaj wzrosła, ponieważ samo ogniwo paliwowe ma 110 kW plus akumulator jest w stanie oddać 80 kW. To jest sporo więcej, bo około 60 kW więcej niż było w poprzedniku. Ale razem daje nam to 190 kW, czyli można byłoby się sugerować, że auto ma 260 koni mechanicznych. Ale nie ma tylu koni mechanicznych, ma mniej, ponieważ tutaj jest silnik elektryczny przy przedniej osi i on ma 204 konie mechaniczne. 204 konie mechaniczne zapewniają przyspieszenie do setki w około 8 sekund, 7-8 dokładnie, co jest też lepszym wynikiem niż w poprzedniku. No i jeżeli chodzi o długość, jeszcze wracając do tego elektryka, prawdopodobnie jest to dokładnie taki elektryk, jaki jest stosowany w grupie Hyundai Kia w wielu samochodach elektrycznych, które mają właśnie dokładnie 204 konie mechaniczne. Samo auto ma długość 4,75 m, więc gabarytowo i segmentowo śmiało możemy je porównać na przykład do Hyundai'a Tucsona. Kompaktowy SUV segmentu C/D, tak byśmy powiedzieli. To jest ważna rzecz w tym samochodzie. Zaraz spróbuję się dostać tam, żeby nacisnąć przycisk i sobie to otworzyć, chyba że pan akurat wyjął bezpiecznik odpowiedzialny za otwieranie klapki, to wtedy wam tego nie pokażę. No więc, wodór. To jest skomplikowana sprawa. Gdybyśmy wzięli taki wodór w temperaturze pokojowej z powietrza, to 1 kg tego wodoru zajmowałby w ciśnieniu atmosferycznym, uwaga, 12 m3, czyli to byłoby 12 000 litrów. W baku tego samochodu mieści się niespełna 7 kg wodoru. To by oznaczało, że mielibyśmy około 100 m3 wodoru.
100 000 litrów. To nawet moglibyśmy wypełnić, podejrzewam, całą tę scenę tutaj tym wodorem. Więc co zrobiono? Trzeba było go skompresować. Do tego był potrzebny specjalny zbiornik i do tego potrzebne jest oczywiście specjalne urządzenie do tankowania tego wodoru, które go schładza i które ciśnieniem, uwaga, 700 barów go spręża. Więc zbiorniki tam pod spodem, po pierwsze, są wykonane w specjalnej technologii, muszą być wielowarstwowe i wytrzymywać ostrzał z broni maszynowej, żeby sprężyć ten wodór w środku, żeby tam nie rozerwało tych zbiorników. Są, mówiąc wprost, kuloodporne. A oprócz tego są duże, bo mają 160 litrów, ale mieszczą, tak jak powiedziałem, niespełna 7 kg wodoru. I tutaj się wtedy wpina, tankuje się ten wodór w, uwaga, 5 minut. I to jest przewaga technologii wodorowej w samochodach elektrycznych nad technologią bateryjną. Żeby naładować baterię od 0 do 100% potrzebujemy tych minut dużo, często powyżej pół godziny, a nawet bliżej godziny. Żeby wodorem uzupełnić samochód, który ma ogniwo paliwowe, wystarczy 5 minut. I już takich stacji wodorowych w Niemczech jest ponad 100, a w Polsce jest już około 10. Wygląd. Powiem Wam, przód mi się podoba, ale ostatnio Hyundai poszedł w jakąś taką stronę, gdzie do połowy samochód projektuje jedna osoba, a drugą część projektuje druga osoba, w związku z czym tutaj mamy efekt taki, jaki mamy. Podobno z gustem jest tak jak z tyłkiem, każdy ma własny, no więc tutaj w tym wypadku tyłek Nexo jest, jak każdy widzi, jak Pontiaca Azteka trochę. Natomiast szanuję za to, że mamy tutaj, zobaczcie, bardzo fajne LEDowe reflektory zlicowane idealnie z błotnikiem i mnóstwo jest takich właśnie nawiązań do tych 4 znaczków Hyundai'a. On ostatnio nawet na kierownicach daje nie znaczek Hyundai'a, tylko 4 takie kwadraciki i tutaj nawiązań do tych 4 kwadracików jest sporo. To również świeci, jak zapalimy lampy, czy na przykład jak hamujemy. I wygląda to naprawdę fajnie i estetycznie w tym wypadku. No co mamy? Mamy rurę wydechową oczywiście. Tu jest rura wydechowa, z której nie wypadają żadne spaliny, bo samochód jest zeroemisyjny, stąd kapie nam woda w momencie, kiedy dochodzi do połączenia tego wodoru z tlenem, to efekt uboczny powstaje i tym efektem ubocznym są po prostu skropliny. Do tego stopnia czyste, że można je pić, tylko to jest w smaku niezbyt przyjemne, bo to smakuje jak woda destylowana, pozbawiona absolutnie wszystkich minerałów. Bagażnik. Duży, ponieważ nie mamy tutaj żadnego akumulatora, no ale mamy 160 litrów zbiorników na ten cały nieszczęsny wodór, ale piszą, że jest większy. O ile większy? No w litrach nie podają, ale mówią, że wchodzą 4 torby golfowe. Nie wiem ile rakiet tenisowych, nie wiem ile piłek do koszykówki na przykład, ale jak macie Nexo, jeździcie grać w golfa, to 4 torby golfowe się tutaj mieszczą. Pod spodem nie ma nic. Dużo styropianu. Jakbyśmy to zaczęli... O, zobaczcie, tutaj Wam coś pokażę. O! Tu jest battery system, czyli tam jest ukryta ta bateria. Tak jak mówiłem, 2,8 kWh. Taka bardziej jak w samochodach hybrydowych, niż nawet w hybrydach typu plug-in, czy już w szczególności samochodach elektrycznych. Ona ma tylko na chwilę zmagazynować energię, którą wytworzyła ogniwo paliwowe właśnie, tylko na chwilę to magazynuje, potem od razu w zasadzie oddaje do silnika elektrycznego i tak naprawdę działa bardziej jak kondensator, taki sprawny i szybki, musi się bardzo szybko naładować, szybko oddać tą energię, niż jak tradycyjny akumulator. Przestronność w środku też jak w aucie elektrycznym. No bo zobaczcie, nawet z tyłu tutaj jak wsiądę, mnóstwo miejsca na nogi, dużo miejsca nad głową, mogę chyba sobie nawet regulować oparcie i jest naprawdę, no wygodnie. Jak na samochód, który ma raptem 4,75 długości, no to jest tutaj miejsca bardzo przyzwoicie. Z tyłu bardzo fajne, przyjemne materiały. Do tego Hyundai już nas przyzwyczaił, że naprawdę te wnętrza robi na bardzo wysokim poziomie, zarówno jeżeli chodzi o odczucia z dotykania tych materiałów, jak i o samą jakość montażu. No zobaczcie, nawet taką ładną wstaweczkę tutaj, wentylowane z tyłu fotele, ogrzewane. To jest jeszcze wersja przedprodukcyjna. Albo są to takie haptyczne przyciski, bo one się nie wciskają, więc możliwe, że przy włączonym akumulatorze, który jest teraz nie włączony, bo Pan wyjął bezpieczniki, jakby się bał, że wyjedziemy stąd. No a z przodu jak jest? Zobaczcie, odsuwa nam się fotel do tyłu i mamy też funkcję relaksacyjną, czyli wysuwa nam się ten podnóżek, tylko teraz nie wiem czym. O, jest, jedzie. Funkcja relaksacyjna, proszę bardzo.
No i też przyjemne materiały. Tutaj jest taka tkaninka. Zobaczcie tutaj, jak to ładnie wykończono. To jest mięciutkie, wygląda jak prawdziwa skóra, choć prawdziwej skóry nie ma tutaj nawet grama, chociaż ta na fotelach do złudzenia przypomina nappę. To jest skórą syntetyczną, sztuczną i bardzo dużo też Hyundai się tym chwali. Wykonano tutaj elementów z recyklingu, łącznie z tym, że nawet częściowo niektóre elementy, które wyglądają jak premium, pochodzą z recyklingu plastikowych części ze starych samochodów. Tam akurat ktoś wsiadł za kierownicę, więc ja niestety nie mogę. Wstajesz i idziesz. Jeżeli chodzi o stylistykę tutaj tego panelu, no to jest bezpośrednim nawiązaniem do innych Hyundaiów. Dwa ekrany 12,5 cala, które tworzą taką jeden panoramiczny wyświetlacz, zegary plus multimedia. Fajny ten panel, ja bardzo lubię te panele, które są stosowane w Hyundaiach i w Kijach, które mają tak naprawdę, są dwufunkcyjne. Tutaj mamy obsługę nawigacji i audio, jak to klikniemy, to mamy obsługę klimatyzacji. Tak jak wspominałem, bardzo fajne, przyjemne materiały. 4 kropeczki tutaj i w momencie... Nie, a tutaj zobaczcie, tak się nie robi. W momencie, kiedy zmieniam tryby jazdy, to te kropeczki się tutaj nie świecą, a na przykład w Ioniqu 6, jak się zmienia tryby, to te kropeczki tutaj 4, a w zasadzie kwadraciki, przepraszam, nie kropeczki, zmieniają swoje kolory. Rzecz niefajna, no to ja nie lubię tych wyświetlaczy zamiast lusterek i widzicie tam obraz w nich. Na autostradzie to jest fajne, natomiast jest to niefajne w momencie, kiedy musicie manewrować i cofać. Podejrzewam, że oczywiście auto będzie też z klasycznymi lusterkami dostępne. Natomiast przynajmniej są na bardzo dobrej, fajnej wysokości te ekrany. Ciekaw jestem, jak będzie zakończona deska rozdzielcza w wersji z klasycznymi lusterkami na tych rogach. 2 ładowarki indukcyjne, to już fajna rzecz. Dużo tej przestrzeni tutaj z przodu. Fajne jest to, że mamy również czytnik linii papilarnych i uwaga, przy jego pomocy też będzie można uruchomić samochód, czyli nie tylko otworzymy go przy pomocy telefonu, nawet smartwatcha, nie tylko przy pomocy zwykłego, tradycyjnego kluczyka, ale nawet otworzymy go i odpalimy za pomocą odcisku palca. 14-głośnikowy bank Olufsen, wentylacja foteli, nie wiem, czy są tutaj masaże, no ale generalnie wyposażenie nawet tej wersji, którą tutaj mamy, robi wrażenie. Zobaczcie, jak ładnie ten głośniczek Banga wygląda, jak fajnie został wkomponowany. No i generalnie, jeżeli powiem Wam, chodzi o jakość materiałów, jakość montażu i wizualnie jak to wygląda, no to naprawdę duże wow. Mnie się to podobuje. I znowu mamy nawiązanie do tych 4 kwadracików, a tutaj tych 4 kwadracików jest oczywiście raz, 2, 3, 4, oprócz tego każdy 4, 4 razy 4, każdy wie, że to 25, ale o ile w niektórych samochodach naprawdę nie podoba mi się ta nowa moda na te wszystkie pasy świetlne, podświetlane logo, no to jakbyśmy mieli podświetlane logo Hyundai'a, wyglądałoby to po prostu odpustowo i koszmarnie. A jak mamy 4 takie segmenciki, to wygląda to moim zdaniem estetycznie i same lampy naprawdę fajnie wyglądają. Podoba mi się to, że w przeciwieństwie do niektórych teraz samochodów też te główne reflektory są wąziutkie. Zobaczcie, jak tutaj zaprojektowano lampę świateł drogowych. Ona daje bardzo jaskrawe, mocne światło, a jest po prostu cieniutkim takim prostokącikiem. Zresztą podobnie to wygląda w Ioniqu 6. To nie są takie wielkie reflektory, jak teraz często bywa w tych nowoczesnych samochodach, tylko mamy tutaj światła do jazdy dziennej, które równocześnie pełnią funkcję kierunkowskazu, a tutaj na dole mamy smukły, idealnie wkomponowany w tę czarną część reflektor. No ale... Przyznajcie szczerze, że jeżeli o przód chodzi, nie ma się czego ten samochód wstydzić i absolutnie nie ma się czego wstydzić o technologię. Ja od zawsze uważałem, że auta wodorowe mają przyszłość. Oczywiście to nie jest tak, że one są w pełni zielone, czyli bezemisyjne, bo żeby wyprodukować wodór, to też trzeba zużyć energię. Wszystko sprowadza się do tego, w jaki sposób ten wodór wytwarzamy, czy na przykład z energii zielonej, czy na przykład z węgla albo z gazu, bo tak też można zrobić. Natomiast absolutny szacun dla Hyundai'a za to, że tę technologię rozwija równolegle do technologii akumulatorowej. Takie auto elektryczne ja rozumiem i szanuję.